Wyjeżdżamy z Hoi An. Zapakowaliśmy się, pierwszy raz cały nasz dobytek jest na motorze. Banany jak u profesjonalistów zawieszone lokalnych. Inspirowaliśmy się Wietnamczykami. Woda pod ręką, polecamy ewentualne dodatkowe okrycie i przekąski w postaci nerkowców. Gorzej jak trzeba będzie dokumenty wyjąć, bo wtedy są zagrzebane i masakra, ale damy radę. No i mamy jeszcze jakieś 140 km do Hue, pewnie pojedziemy ze 3-4 godziny. Drogę! Thầy ơi cho con một què xem bói đầu năm, con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Năm nay kinh tế thế nào, bao nhiêu đồng ra đồng vào, công danh sự nghiệp ra sao, cho con biết ngay đi nào. Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra, trời cho biết ngay thôi mà, phận duyên đến như món quà, chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Các tình quân sẽ âu sầu, các tình ta đừng âu sầu, hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bỏ xa được đâu, gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp thấm đầu. Người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép duyên được đâu, tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi dài lâu. Rồi mai có khi dài lâu. Właśnie dojechaliśmy do naszego noclegu w Hue. Agnieszka poszła się ogarniać, a ja tutaj nagram troszeczkę jak to wygląda z zewnątrz. Takie mocno kolonialne budynki. Tu jest parking, trochę restauracja, gdzieś tam recepcja, no i generalnie mamy swoje domki. No aż tutaj jest z numerem 8. Idę właśnie do środka. W ogóle nie ma okna, tylko jest zasłona, a w środku są kraty. A pokoik wygląda tak. Mamy 2 łóżka, więc jak się byśmy pokłócili, to by można było spać osobno. A tu jest nasze okno, które nie jest oknem, tylko kratą, więc wygląda na to, że nie potrzebowali wtedy okien. Ale przyjemnie. Zostałem właśnie cały wysmarowany kremem, bo jak to powiedziała Agnieszka, słońce spali mnie. Jest 18 i pewnie za 10 minut słońce już zajdzie, ale mnie spali. Spacerujemy sobie uliczkami zabytkowej części Hue. Tutaj jest generalnie cytadela, a raczej kiedyś była, bo to był ogromny teren, taki naprawdę ogromny. Ale tak właściwie teraz się zwiedza tylko część zakazanego miasta, gdzie siedział sam cesarz. Ale to będziemy opowiadać jutro, jak będzie ciszej i będzie cokolwiek słychać. A na razie ulice wyglądają tak. I nie są wcale zabytkowe, a wręcz jesteśmy zdziwieni, ile jest śmieci, bo w poprzednich miastach tak nie było. Tomaszek zachwyca się tym, jak żyją ludzie. Możemy zaobserwować garaż, kuchnię i sypialnię. I salon. I tak co chwilę jest jakieś mieszkanko, gdzie z ulicy widać i łóżko, i salon, i telewizory, i oczywiście ołtarzyk dla Buddy. Więc ludzie tutaj są otwarci na innych. Myślę, że nie potrzebują za dużo prywatności, nie czują potrzeby takiego wyizolowania się. No dobra, łazienka nie jest wyeksponowana. Ale tutaj restauracja akurat. Wchodzimy do Winamarktu. O, chłodniej troszkę. Można tutaj zjeść złotego kurczaka. I też jest złota napisane coś. Więc będziemy musieli spróbować sobie, jak smakuje lokalny wifon produkowany oryginalnym Wietnamie. Idę ograć Tomaszka w bilarda. Nie. Zapraszam. Dużo bilardów i ołtarzyk Buddy.
Stan gry 2-1. Zaczynamy grać jak profesjonaliści, bo ubieramy profesjonalne rękawiczki. Na pewno nam w tym pomogą. Przed Państwem zwycięzca. 3-1 było. Prowadził od początku do końca, nie pozostawiał złudzeń. Nie miałam szans w ogóle żadnych. Ale dzielnie walczyła. Jest prawie 6 rano. Za chwilę będzie wschodzić słońce. Jest ciemno. A tutaj chyba już 25 stopni. A tam Tomaszek rusza na motocyklu. Z naszego mieszkanka. Jest 6, znowu 6. Najlepsza godzina po prostu na wakacjach. To jest super czas na wypoczynek. Idziemy zwiedzać opuszczony park wodny. Zbudowany w 2004 roku. Po kilku latach chyba przestał działać, bo coś, nie wiemy czemu. I mieli go burzyć, mieli go remontować, ale no na razie nic się nie dzieje, ale podobno tutaj dużo turystów go zwiedza, więc idziemy sobie pozwiedzać go też my. Idzie Tomaszek pająk. Nie był najmocniejszy pomysł, ale cóż, ty tam jest jeszcze drugie podejście. Dobrze, że nie w klapkach. Jeszcze nie wiemy, jak zejdziemy. Na razie jesteśmy kotami na drzewo. Co to fajny widok z góry. My nie używamy schodów. Ani wind, ani takich rzeczy. Były emocje. O, schody. Można zejść i wyjść. I nie trzeba wcale zjeżdżać do wody. Teraz idziemy do głównej atrakcji tego parku, czyli do smoka. Jest na środku jakiegoś jeziorka. Nie wiem czemu miał służyć, ale wygląda super. No i idziemy do smoka. Tam ma paszczę, a my wchodzimy w środek. I do góry. Wow. No kulturalne schody są. Wow. Super jest ten smok. Jestem pozytywnie zaskoczony czystością takiego obiektu, bo w Polsce zazwyczaj jak są urbexy to jest no graffiti to graffiti, wiadomo, że to po ścianach powiedzmy jest ok, chociaż ja nie lubię, ale nie ma śmieci, nie jest nie? Jest po prostu czysto. Jak na taki obiekt to jest naprawdę super. To jest jeszcze chyba ostatnia pamiątka, czyli samochodzik, który został w tym wesołym miasteczku, parku wodnym. To takie wesołe miasteczko, tylko wodne. A właśnie przyjechała grupa lokalnych pań chyba na poranną kawusię przy smoku, a za nimi przyjechał pan ochroniarz i je przegonił i kazał im przeparkowywać z jakiegoś powodu. No, ale przez to, że my jesteśmy tak rano, to nikt od nas nie chciał, bo generalnie podobno pan ochroniarz czasem zgarnia jakąś kasę za to, że ktoś zostawi motocykl, czy ogólnie wchodzi, a jak się jest rano, to nikogo nie ma i można sobie w całkiem świętym spokoju, bezproblemowo
łazić. To pan ochroniarz tu mieszka. Teraz tu mamy. A pan ochroniarz tu sprząta. Nie no, to jak on tu bierze kasę za sprzątanie, to mu warto zapłacić. Zdecydowanie tak. Dlatego jest tak czyste, mówiłem. I jest ogrodzone. A, i jeszcze wyczytałem, że najprawdopodobniej budynek Smoka był budynkiem, w którym znajdowało się akwarium. Właśnie idziemy sobie zwiedzać cesarską cytadelę. Cesarską cytadelę w Chłe. Nie wiem jak to wymawiać. I trafiliśmy na zmianę warty. A cytadela w sumie została zbudowana chyba na początku XIX wieku przez cesarza jakiegoś Nguyena. I w sumie była tutaj, tu był cesarz do 1945, aż przyszedł pan Ho Chi Minh, pozamiatał wszystko, przeniósł stolicę z Hue do Hanoi i zlikwidował cesarzy, że tak nieładnie powiem. Ale tak to sobie tutaj byli i mieszkali. Spacerujemy sobie alejką wewnątrz, będziemy szli przez ogrody, a tutaj możemy zaobserwować pustki, które spowodowane są głównie wewnętrznymi wojnami albo tymi czasami, kiedy Ho Chi Minh zdobywał Hue, więc wszystkie budynki, które będziemy dzisiaj oglądać, są mocno odrestaurowane, bo niewiele oryginalnych zostało. Zwiedzając cytadelę trafiliśmy na coś a la antykwariat. Tutaj mamy przykładowo pudełko, które się Agnieszce bardzo spodobało. Bardzo interesujące, drewniane ze żłobieniami. Można je sobie otworzyć. Jego cena to około $500. Całkiem fajny, chociaż spodziewałem się większego przepychu, bo nie da się porównać do sułtana na przykład w Stambule, który tam miał całym w ogóle wszystko zdobienia i dużo większy wypas był. No ale tutaj cesarze, którzy byli, to już byli tacy troszeczkę cesarze marionetkowi, częściowo pod rządami Francuzów, dopóki Ho Chi Minh ich nie przegonił i nie ukrócił dynastii i zrobił republikę, więc no w sumie byli oni mocno reprezentacyjni, a nie sprawczy jako tacy, więc dlatego byli pewnie troszeczkę biedni.
Ale i tak fajny. I tak. Ale za to miejsce tutaj żyje po dziś dzień, bo ludzie chodzą w takich tradycyjnych strojach, nawet zwiedzając. Można sobie Fajny wypożyczyć. klimat. Była, I się ubrać. No. była gablotka do wypożyczenia, można sobie pożyczyć się ubrać. Chociaż ja nie wiem, jak upał po 30 parę stopni, ubierać jeszcze tutaj lokalne ciuchy. Na terenie całej Cytadeli jest masę, ale to tak masę straganików, właściwie nie straganików, tylko w tych budynkach, w których były Cytadele, są pamiątki. Po prostu wchodzi się i sprzedaje ktoś pamiątki. Trochę wygląda tak, jakby każdy tutaj z lokalnych był sobie dogadany, że ja sprzedaję tutaj. O, tu akurat pokazują, jak robią kapelusze. Można dużo kapeluszy zobaczyć, kupić. Tu mamy maszynkę do robienia kadzidełek. Agnieszka już jest pełną profesjonalistką. Miałam szkolenie. Wie jak to robić. Wsadzamy patyczek do środka. Przyciskamy na dole trochę jak wajchą I powinno się zrobić, i je wychodzi. ale nie ma już wkładu. Tutaj powinno wyjść kadzidełko. O, i teraz wyobraźmy sobie, że jest pokryte właśnie tym, czym jest pokryte prawdziwe kadzidełko. Tu mamy dość niepozorny budyneczek. Wlazłem, bo po prostu wlazłem, jak wszędzie ja włażę, bo jest otwarte. I co jest? Cesarski Teatr. Tutaj odbywały się przedstawienia dla cesarza, jego gości, jego świty. A tu mamy pokaz masek, jakie były używane troszeczkę tak jak w antycznej Grecji do tego, żeby robić przedstawienia. O, są różne postacie, charaktery. Jakby coś, to tutaj mamy makietę Cytadeli, która pokazuje, jakie to było zarobiście wielkie. I przed nami ostatni budynek, czyli pawilon. Taki najbliżej rzeki położony. Imponujący i pełen turystów. Wreszcie koniec zwiedzania, wyszło nam ponad 4 km łażenia po Cytadeli. Było bardzo fajnie, dużo różnych pałacy, bram i sklepików w różnych miejscach, ołtarzy, był też teatr i super klimat robili ci przebrani turyści, ludzie, którzy mogą sobie wypożyczyć stroje i porobić pamiątkowe zdjęcia. My nic nie skorzystaliśmy z tej oferty, bo musimy już jechać na północ. No, to pożyczanie strojów jest naprawdę wypasione. Powinni to zrobić u nas na średniowiecznych zamkach, żeby sobie można było zbroję pożyczyć i wtedy by każdy w takiej zbroi mógł sobie chodzić w upalne lato i pozować. Byłoby super. No, ale tak w ogóle to zwiedzanie pałacu bardzo fajne. Ludzi dużo, ale w niektórych miejscach potem się to rozłazi i nie przeszkadzają aż tak bardzo. I gorzej, że chcieliśmy wyjść wejściem i się nie da i musimy iść jeszcze gdzieś 400 metrów dalej. Ale damy radę, przecież po to się ma wakacje, żeby cały czas łazić. Nie po to, żeby się opalać, leżeć na plaży i pić drinki. Nie. Nie no, chodzi się, jeździ motocyklem i wstaje o 5:00. Drinki to można w domu sobie zrobić.